W tym filmie pokazuję, jak przez najbliższą dobę generować filmy i grafiki, nie płacąc za to ani złotówki. Przetestuję najlepsze modele na rynku, zarówno do filmów i grafik, żebyś poznał ich możliwości, wiedział, który wybrać. Pokażę Ci również, jak unikać błędów, które popełnia większość początkujących. Zaczynamy. Na początek kliknij link, który znajduje się w opisie tego filmu. Zostaniesz przekierowany na stronę Hixfield. Jest to platforma, w której możesz generować filmy, grafiki, audio i nie tylko, wszystko z pomocą sztucznej inteligencji. I żeby skorzystać z okazji, która jest czasowo ograniczona, więc jeśli oglądasz ten film kilka dni po premierze, być może ona zniknęła, ale nie przejmuj się, ponieważ w tym filmie mam dla Ciebie znacznie więcej niż tylko ta promocja. Jeśli oglądasz go od razu, to super, powinieneś zobaczyć tutaj taki baner i jeśli w niego klikniesz lub właśnie utworzysz konto i klikniesz na taki baner, będziesz miał możliwość wejścia w bezpłatny 24-godzinny okres, który daje możliwość wygenerowania przeróżnych materiałów przy pomocy tych wszystkich modelów do grafik, zdjęć, to pokażę Ci za chwilę. Jeśli chcesz skorzystać, kliknij sobie tutaj i musisz założyć konto przez jeden z tych sposobów. Ja wybieram Google. Po utworzeniu konta przywita Cię ankieta, którą musisz przejść i trafisz na stronę główną. Tutaj ważna uwaga, ta akcja jest ograniczona czasowo, więc jeśli oglądasz ten film w piątek, to być może już jej nie będzie. Dodatkowo jest przeznaczona tylko dla nowych użytkowników. Jeśli promocja dalej działa, to zobaczysz tutaj taki baner, albo jeśli wejdziesz w cennik, to również baner jest tutaj dostępny. No, żeby z tego skorzystać, wejdź sobie tutaj na opcję Get Free Trial for $0. Zostaniesz przekierowany do takiego formularza i tutaj zwróć uwagę na dwie rzeczy. Przede wszystkim, czy ten okres jest faktycznie bezpłatny, czy to jest ta promocja, czyli mamy jeden dzień bezpłatnie, całkowita suma do zapłaty $0. Druga rzecz to kwota odnowienia. Jeśli nie anulujesz tego okresu próbnego, no to zapłacisz kolejny okres, czyli za miesiąc dostaniesz dostęp do narzędzia. Pokażę Ci, jak zrobić, żeby nie zapłacić ani złotówki. No chyba, że będziesz chciał to zrobić, to oczywiście możesz ten pakiet sobie zostawić. Tutaj musisz podać swoje realne dane i przechodzimy dalej. Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, zobaczysz taki baner. Mamy jeden dzień Unlimited Generation na różne modele oraz mamy datę, kiedy ta akcja się skończy. Czyli ja wykupiłem to o 12:57, mam 24 godziny na generowanie. Klikam Continue i tutaj zostaniesz od razu przeniesiony do panelu ze subskrypcjami. Jeśli nie wiesz, jak tam trafić, to wejdź sobie tutaj Manage Account i mamy Subscription. I tutaj masz opcję anulowania automatycznego odnowienia. Jeśli nie chcesz płacić później za system, no to możesz sobie to od razu anulować. Wtedy masz pewność, że z Twojego konta nie zostanie pobrana żadna kwota. Jeśli będziesz chciał wrócić do subskrypcji, zawsze możesz to zrobić w cenniku, wybrać sobie odpowiedni pakiet. Myślę, że po zobaczeniu tego filmu będzie to łatwiejsze. Co daje nam Hixfield i jak korzystać z generacji? Mamy tutaj dwie kluczowe zakładki, Image i Video. Jest tutaj masa opcji, ale my skupimy się na podstawach. Po wejściu w zakładkę Wideo przywita nas taki panel i tutaj możemy generować sobie filmy. Działa to bardzo prosto. Na początek możesz, ale nie musisz przesłać jakieś materiały referencyjne, na przykład zdjęcie Twojej twarzy albo jakiejś sceny i poniżej opisujesz, co ma się wydarzyć oraz wybierasz model, na przykład Seedance 2.0, który jest naprawdę mocny, ale też drogi, ponieważ normalnie pobiera kredyty, w tym wypadku 54 kredyty za 6-sekundowy film jakości Full HD, ale w tej promocji możemy włączyć sobie Unlimited i mamy możliwość generacji za darmo. Jak to działa? Przesyłamy sobie tutaj obraz. Załóżmy, że wygenerowałbym sobie tutaj kilka wersji intro, czyli przesyłam tutaj obraz z moją twarzą. Tutaj musisz potwierdzić, że masz prawa do tych treści i teraz system w wypadku Seedance 2.0 będzie weryfikował, czy masz możliwość właśnie wykorzystać tą twarz. Ale możesz też wykorzystać inny model, który nie ma tej generacji, na przykład Omni. Jeśli wejdziesz sobie tutaj, możesz sobie wybrać model od Google, który również jest w tej wersji Unlimited. No i w tym wypadku to zdjęcie wchodzi już od razu. Ja wrócę sobie do Seedance, moje zdjęcie zostało przetworzone i mogę sobie je wykorzystywać. Wpiszę tutaj polecenie, które przygotowałem wcześniej. Możemy wybrać, czy ma być dźwięk, czy też nie. No i klikam generuj. I taka generacja trafia do kolejki. W przypadku filmów może potrwać to kilka minut, w przypadku zdjęć generowanie jest znacznie szybsze. W międzyczasie, gdy film się generuje, przejdźmy sobie do zakładki zdjęcia i w tym miejscu pokażę Ci, jak wygenerować swoje pierwsze zdjęcie. Mamy możliwość doboru modelu, na przykład Nano Banana Pro, GPT Image 2 i to są modele, które działają najlepiej. GPT Image 2 z polskimi tekstami, Nano Banana Pro jest ogólnie dobry do różnych grafik reklamowych, do miniatur, często go wykorzystuję i mamy opcję Unlimited, czyli możemy sobie włączyć właśnie
opcję, która nie pobiera kredytów z naszego konta. Możemy wybrać sobie Nano Banana, Unlimited, możemy wybrać jakość 2K. No i tutaj po pierwsze wpisujesz, co chcesz zobaczyć. Fajne w tych modelach jest to, że możesz to opisać po polsku, dodatkowo możesz wgrać tutaj zdjęcie referencyjne, czyli znowu prześlę tutaj moje zdjęcie z biura. Przesłałem takie realne zdjęcie i teraz możesz robić co tylko zechcesz, dodać napisy, edytować, usuwać pewne elementy. Wpisuję tutaj polecenie, możesz to zrobić ręcznie, ja to podyktuję głosowo. Usuń mikrofon ze zdjęcia, zmień tło za mężczyzną, zamiast biura niech będzie to widok z górskich szczytów. Dodatkowo w prawym górnym rogu dodaj napis Krzysztof. Zobaczmy, jak model sobie poradzi. Wybieram proporcje, niech to będzie właśnie takie poziome zdjęcie, jakość, no i mamy opcję generowania. Zdjęcie trafia do kolejki generowania i mamy faktycznie Krzysztofa, jest napis, są górskie szczyty, mikrofon zniknął, twarz została delikatnie zmieniona, ale z racji tego, że to zdjęcie było słabej rozdzielczości, no to jestem w stanie to zrozumieć. No i jeśli chcesz popróbować z innymi modelami, no to możesz zrobić to samo, na przykład z GPT Image 2. Jeśli masz bardziej rozbudowany tekst, to warto sobie to zrobić. Możemy zrobić inną proporcję. No i klikamy Unlimited, czyli generacja jest w trakcie. I takich zdjęć możesz generować sobie tutaj ile chcesz, jedynie trzeba poczekać, aż się wygenerują. Wróćmy sobie do modelu wideo. Nasz film został już stworzony i teraz Ci go włączę. Możesz sobie od razu przejść do odtwarzania z tego panelu. Klikam tutaj. Stało się dokładnie to, co napisałem w prompcie, czyli właśnie robot powoli zmienia się w Krzysztofa. Ten efekt nie jest jakiś powalający, ale można to zrobić lepiej. Teraz pokażę Ci realne testy na różnych modelach, bo jest tego sporo i możesz się pogubić. Dlatego porównałem ze sobą różne modele, aby pokazać Ci, z czym sobie radzą, a z czym radzą sobie gorzej oraz błędy popełniane przez początkujących. Pierwszy test, zdjęcie z obrazem referencyjnym i tekstem. Często potrzebujemy zrobić jakiś baner na media społecznościowe, na Instagrama, czy też na film. No i tutaj przesyłasz swoje zdjęcie, które ma być na grafice. Może to być Twoja twarz, może to być twarz innej osoby. No i mamy właśnie test, który przeprowadziłem na różnych modelach. Mamy prompt, czyli to wpisałem do Higgsfielda. Weź dokładnie tego człowieka ze zdjęcia i zachowaj jego twarz. Postać po prawej stronie kadru, naturalny wyraz twarzy, ręka wskazuje na napis po lewej płaskie tło z dużym napisem uważaj na chrząszcze. No i to jest polecenie, które jeśli chciałbyś odtworzyć ten eksperyment, musiałbyś wpisać do Higgsfielda. Ja wprowadziłem ten prompt po angielsku, ponieważ różne modele różnie radzą sobie z polskim, więc trzeba mieć to na uwadze. Zawsze możesz sobie prompt przetłumaczyć w innym narzędziu AI. Przejdźmy do porównania. Na początek mamy taką generację, która została wygenerowana w modelu Seedream 5.0 Pro. Twarz wyszła całkiem nieźle, napis, no niestety tutaj zabrakło pewnych liter. Kolejny przykład, uważaj na chrząszcze. Mamy tekst prawidłowy, twarz lekko zmieniona, ale wygląda to bardzo fajnie. Model GPT Image 2. Następny test. Uważaj na chrząszcze. Grok Image, twarz totalnie zmieniona, jest jakoś tak wygładzona, nie podoba mi się zdecydowanie. Do miniatur ten model się nie sprawdzi i do plakatów. Kolejny model Kling Zero Image. Zdecydowanie to jest przykład modelu, którego nie warto wykorzystywać do polskich znaków, do właśnie twarzy. Wyszło słabo. No i kolejny test Nano Banana 2. Znowu tekst poprawnie. Twarz mogłaby być lepsza. No i Flux 2 Pro. Tutaj też jest słabo, jeśli chodzi o twarz. Tak wygląda zestawienie 6 popularnych modeli i ja polecam Ci najbardziej GPT Image 2, Nano Banana 2 lub Pro. 2 jest słabsze od Pro, więc jeśli masz możliwość, lepiej wykorzystywać Pro. Następnie własny produkt w dłoni, czyli potrzebujemy zdjęcia do sklepu, zdjęć produktowych. Pisałem takie polecenie, ten sam człowiek ze zdjęcia trzyma okładkę książki, no i mamy napis. Zobaczmy, jakie są wyniki. Kling O1 Image w tym wypadku poradził sobie całkiem nieźle. Następnie Grok Image, tutaj też jest całkiem dobrze, jedynie pewne elementy na okładce zostały troszkę zmienione. No i moja twarz też nie wygląda autentycznie. GPT Image, znowu moim zdaniem jeden z lepszych wyników. Nano Banana 2, twarz trochę zmieniona, ale okładka też jest całkiem niezła. I tutaj modele Seedream. Te generacje powstały z dwóch grafik, czyli moja twarz
i książka i jedno polecenie, które widziałeś wcześniej. Kolejny test zrobimy sobie bezpośrednio w Hixfield. Na początku mamy zdjęcie referencyjne, czyli twarz mężczyzny i książkę. Te dwie grafiki zostaną połączone przez model i mamy polecenie po angielsku. Książka jest pokazana i mężczyzna zaczyna ją czytać, otwiera ją. Mamy Seedance 2.0, jakość Full HD. No i tak to wygląda. Mamy pierwsze ujęcie. Mina trochę dziwna, okładka przetrwała. No i wygląda to całkiem nieźle. Następna generacja Seedance 2.0 Fast, czyli słabszy model w mniejszej rozdzielczości. Od razu widać artefakty, czyli ta wersja HD no już znacznie pogarsza tą jakość. Kolejny test Seedance 2.0 Fast w jakości HD i tutaj widać mocne artefakty i do takiej sceny się to po prostu nie nadaje. Kolejny test Gemini Omni Flash. Moja twarz została potraktowana raczej jako referencja, nie jestem tutaj podobny do siebie. Książka wygląda już lepiej, ale zobaczmy, co się stało. No, jakaś magiczna metamorfoza. Coś się tutaj podziało. No, znowu niestety nie poszło za dobrze. Podsumowując, Seedance 2.0 wygrał w większości kategorii, jeśli chodzi o dokładność, odwzorowanie twarzy, efekty. No, po prostu na razie dominuje. I tutaj jest ważna uwaga. Nie dominuje jednak w innej kategorii, czyli z użycia kredytów, bo jeśli skończy Ci się pakiet testowy, no to potem trzeba już płacić za dane modele, więc warto to wykorzystać teraz na maksa. I jeśli chcesz potem generować sobie realne materiały, to musisz tymi modelami troszkę żonglować, żeby rachunek się zgadzał i te filmy na siebie zarobiły. No i na przykład Kling 3.0 jest bardzo ekonomicznym modelem i nawet w rozdzielczości 4K jest bardzo tani, a w rozdzielczości Full HD znowu jest dużo tańszy. Pamiętaj, że długość filmu wpływa na zużycie kredytów. Często wykorzystuję ten model w jakichś teledyskach, mniej precyzyjnych scenach, przebitkach. Jest bardzo fajny i daje dobrą jakość. Jeśli chodzi o błędy, żeby dobrze korzystać z tego systemu. W przypadku zdjęć one są tanie, więc możesz sobie robić bardzo wiele generacji. Tutaj nie popłyniesz bardzo z kredytami, ale filmy trzeba traktować na poważnie. Pierwsza rzecz to dopracowanie promptu. I zanim tutaj siądziesz i zaczniesz eksperymentować, pogadaj ze sztuczną inteligencją. Przygotuj sobie zestawy poleceń. Ja w moich materiałach dodatkowych w innych filmach pokazuję, jak to robić, więc skorzystaj z nich, żebyś zaoszczędził i czas, i Twoje pieniądze. Następnie, gdy mamy już dopracowane polecenie, to nie zapominaj o materiałach referencyjnych. W Klingu możemy dać na przykład klatkę początkową i końcową i model będzie dopracowywał resztę filmu pod te grafiki. W Seedance 2.0 również możesz przesłać różne referencje i w ten sposób wzbogacić Twój film. Jeśli prześlesz konkretne zdjęcie, które ma być wykorzystane w generacji, modelowi będzie łatwiej stworzyć taką wizualizację, jakiej potrzebujesz. Kolejny poważny błąd. Od razu generujemy filmy w najwyższej rozdzielczości. Zanim do tego podejdziesz, zrób sobie test na mniejszej rozdzielczości, być może trochę krótszy, i zobacz, jak wypada wynik w modelu, który chcesz osiągnąć. Na przykład możesz też potestować to na takich właśnie tańszych modelach i dopiero wtedy, gdy wynik, koncepcja została zrozumiana przez model, generujesz ostateczną wersję w wyższej rozdzielczości. Kolejny bardzo ważny błąd, szczególnie w Hixfield. Jeśli masz możliwość włączenia wersji Unlimited, to z niej korzystaj, bo dzięki temu oszczędzisz najwięcej. Dziękuję Ci za oglądanie. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat generowania filmów, obrazów w różnych kontekstach, reklam, a może teledysków, może innych animacji, to mam całą playlistę na ten temat. Zerknij sobie tutaj. Dziękuję Ci za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.